Pod testem G2 Pro pytaliście się, czy lepiej wybrać tą hulajnogę, czy może G2 Max. Możecie teraz zobaczyć obie, jak wyglądają, a jak się sprawdzają, zapraszam do testu. Pierwsza różnica to cena. Ta kosztuje jakieś 3300, a ta teraz w promocji 2600. Kolejny punkt, no to różnica w wymiarach. Tutaj jak widzicie mamy sporo większy dek i też jest różnica, że mamy tutaj podnóżek z prawdziwego zderzenia, na którym możemy się oprzeć, a tutaj jest wspornik na błotniku, co nie do końca jest wygodne. Tutaj jest to zdecydowanie lepsze. Sama kierownica jest bardzo podobna. Tutaj przyciski, ekran wypada niemalże tak samo. Inny jest akurat ten zaczep. Tutaj mamy taki haczyk, na który możemy zaczepić sobie torebkę na zakupy, chociaż nie do końca się to sprawdza, a tutaj jest takie oczko. Różnią się też tutaj trochę mechanizmy składania. Jak widzicie, tutaj mamy samą taką klamrę, którą ciągniemy do góry i do tyłu. Teraz hulajnoga nam się składa, a w tej mocniejszej najpierw musimy tutaj to rozkręcić i teraz ten guzik odciągamy do siebie i dopiero składamy. Jest to lepsze mocowanie. G2 Max ma opony 10 cala. Są to opony miejsko-terenowe, więc odpowiednie do jazdy w różnym terenie. Raczej nadają się do miasta, ale spokojnie wjedziecie też na nich w teren. A G2 Pro ma trochę mniejsze, które mają 8,5 cala. W obu przypadkach mamy tutaj amortyzatory na sprężynach, tylko jak możecie zauważyć, w G2 Max są one sporo większe. G2 Pro są trochę mniejsze, ale w obu przypadkach działają one bardzo dobrze i wyłapują super nierówności. Teoretycznie sama sztyca kierownicy wygląda tutaj podobnie. Mamy tak samo 3 poziomy regulacji, ale jak możecie zauważyć, jedna obok drugiej, no to jednak G2 Max jest wyższa i przez same opony, no i ta sztyca jest dłuższa, a dodatkowo jest ona bardziej pochylona, dzięki czemu mamy większy nacisk na tył hulajnogi, co jest wygodniejsze, no i bezpieczniejsze dla samej jazdy. Ale poza ceną i budową różnią się też parametrami. G2 Pro ma silnik o mocy 600 W i baterię 15 Ah, a G2 Max silnik o mocy 1000 W i baterię 20 Ah. Przekłada się to na 45 km na godzinę w G2 Pro i 55 km na godzinę w G2 Max. Różnica w mocy jest widoczna gołym okiem. G2 Max śmiało wyprzedza G2 Pro i to od razu od startu. Ścigałem się z Bartkiem, czyli ja waga 85 kg, a on jakieś 90 plus, no i on mimo wyższej wagi wyprzedzał mnie już od startu. Zamieniliśmy się później, żebyście mogli jeszcze zobaczyć różnicę w przyspieszeniu w zależności od wagi użytkownika. G2 Pro jest na poziomie hulajnóg Xiaomi, tych w wersji Pro, Mi Scooter 3 Pro, ale jest od niej większa, ma amortyzację i nie ma ograniczeń prędkości. No a G2 Max to po prostu jej trochę większy brat. W razie czego spokojnie nawet z użytkownikiem powyżej 100 kg te hulajnogi wytrzymają. Tylko wtedy raczej na pewno preferowałbym dołożyć do tej droższej. Podest w obu hulajnogach jest szeroki i można wygodnie na nim ustawić dwie nogi, nawet obok siebie. Wyłożony jest gumą, dzięki czemu nogi nam się nie ślizgają. G2 Max ma delikatnie większy prześwit i mocniejszą stopkę. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to wypada ono niemalże identycznie. Jesteśmy dobrze widoczni na drodze, mamy tutaj kierunki, ale do jazdy w nocy polecam dołożyć dodatkową lampkę na kierownicę. Tak się z bliska prezentuje kierownica w G2 Max. Tutaj mamy włącznik od świateł on-off. Tutaj są kierunki, no i mamy klakson, który też jest dobrze słyszalny. Ekranik po środku pokazuje nam stan baterii, napięcie akumulatora oraz prędkość. Jest on nieźle widoczny w słońcu, no mógłby być trochę lepszy, ale nie ma tragedii. Sama stacyjka jest na kluczyk, mamy dwa kluczyki w zestawie. Tym dolnym przyciskiem uruchamiamy hulajnogę oraz zmieniamy tryby. Mamy tutaj 1, 2 oraz 3. Po dłuższym przytrzymaniu przenosimy się jeszcze do ukrytego menu, w którym możemy na przykład zmienić, żeby hulajnoga ruszała dopiero po odepchnięciu się, a nie od razu od startu. Manetka gazu jest kciukowa, więc no, po jakimś czasie ten kciuk się męczy, ale jest to do zniesienia. Fajniejsze są chyba te manetki tutaj z góry. Całość jest plastikowa, trochę słabo, ale jak na tą półkę cenową wydaje mi się, że nie ma tragedii. Za to metalowe mamy tutaj hamulce, to jest hamulec na tył, to jest hamulec na przód, no i oczywiście są tu hamulce tarczowe, które są jak najbardziej ok.
Jazda na obu hulajnogach jest bardzo przyjemna. Wiadomo, G2 Max ma trochę więcej mocy, więc jak widzieliście, szybciej na niej przyspieszymy. Na G2 Pro maksymalna prędkość, jaką udało mi się osiągnąć, to te deklarowane 45, a nawet 46 km. A wersja Max rozpędza się do tych 55, co zweryfikowałem też z GPS-em w telefonie, no i wypada to zgodnie z deklaracjami. Jednak z tym, co mówi producent, nie do końca zgadza się zasięg hulajnóg. Przy G2 Pro mówiłem, że realnie na trzecim biegu z moją wagą 85 kg przejechałem jakieś 25-30 km. Tutaj mamy większą moc i prędkość i zasięg jest podobny, no może około 5 km zrobimy więcej. Ale do deklarowanych 80 ma się to nijak. Chyba że byśmy jechali na pierwszym trybie i jeszcze się odpychali dodatkowo nogą. Przy spokojniejszej jeździe, przy stałej prędkości około 30 na godzinę, zasięg rośnie do około 40-45 km. Co uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem na dojazdy do pracy czy na jazdę po mieście. Jest to w zupełności wystarczające. W zestawie obie hulajnogi mają siodełko, które możemy zamontować, no i wyglądamy wtedy, jakbyśmy siedzieli na kiblu, ale wbrew pozorom jeździ się na nim wygodnie. Tylko niestety nasze przepisy nie zezwalają na jego użytkowanie, więc potraktujcie to bardziej jako ciekawostkę, no i w razie czego jest w paczce, jak chcecie, to używacie go na własną odpowiedzialność. No i mam nadzieję, że pomogłem Wam w wyborze. G2 Pro jest bardziej dla osób na start, dla osób młodszych, ma ona mniejszą moc, a G2 Max zdecydowanie jest dla osób, które już miały do czynienia z hulajnogą, które chcą czegoś mocniejszego, a szczególnie dla osób powyżej 100 kg. G2 Max będzie idealnym wyborem, ma ona odpowiednią moc, no i da dużo frajdy z jazdy. Wy możecie dać znać w komentarzu, którą Wy wolicie, którą Wy wybieracie. Różnica cenowa pomiędzy nimi to jakieś 500-600 zł, więc jest ona widoczna. Jak nie ogranicza Was budżet, no to pewnie, że warto dołożyć do G2 Max albo całkiem pomyśleć o G3 Pro, którą próbuję jeszcze załatwić do testów. Przy okazji możecie właśnie napisać w komentarzu, jeżeli chcecie test G3 Pro. No ale na razie mając te dwie obok siebie, to G2 Max ma wszystkie usprawnienia, które rekompensują różnicę w cenie. Ale z drugiej strony, jak zaczynacie swoją przygodę albo szukacie czegoś dla dziecka, no to może na razie warto zostać przy G2 Pro, bo ona i tak ma dużo mocy i warto na niej nauczyć się jazdy. Obie hulajnogi to nie są sprzęty terenowe, ani bestie, tak jak mówią o nich na wielu recenzjach. To są mocne sprzęty miejskie, które dają możliwość zjazdu w teren, ale terenowe bestie to chociażby Laoti T30 czy Laoti ES19, którą niedługo zobaczycie na kanale. W swojej cenie oba modele Kukirin to jedne z najlepszych wyborów. Minusem mogą być plastikowe manetki na obudowie, ale poza tym są dobrze wykonane i w razie czego sklep Geek Buying wysyła je z magazynu z Polski, no i daje gwarancję obowiązującą w naszym kraju. Linki i kupony znajdziecie oczywiście w opisie. Zachęcam też do zaglądania do naszej grupy na Facebooku o hulajnogach. Tam znajdziecie sporo porad. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je właśnie na tej grupie. Postaramy się na wszystko odpowiedzieć. A na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Hej!